Znajoma pozbywała się ostatnio samochodu. Samochód jest duży, stary, mało praktyczny. Mówimy na niego kwietnik. Spytała, czym planuje kwietnik zastąpić. Odpowiedziała, cokolwiek małego miejskiego. Agnieszka, mam samochód dla Ciebie. Hyundai i10, bo o nim dziś opowiadam, to typowe auto miejskie. Typowe, czyli jakie? Zapraszam na test. Typowe auto miejskie jest zwykle niewielkie, tak żeby nie było kłopotu z parkowaniem. Długość i10 to 3670 mm. Niewiele, chociaż taka Toyota Aygo jest trochę krótsza. Hyundai i10 jest zwrotny, dobrze się nim manewruje. W wyższej wersji wyposażenia ma nawet kamerę cofania i to z obrazem w dobrej rozdzielczości. Miałam jednak problemy ze skrzynią biegów. Wsteczny nie zawsze udawało mi się wbić. Czasem musiałam próbować kilka razy. Może to kwestia mojego przyzwyczajenia się do tej konkretnej skrzyni biegów. Może skrzynia musi się dotrzeć, bo odbieraliśmy samochód z 42 km przebiegu na liczniku. Z danych wynika, że bagażnik nie będzie ogromny. Zresztą nikt nie oczekuje ogromnego bagażnika w tym segmencie. Na papierze większy jest bagażnik elektrycznego Smarta, którym jeździłam niedawno, ale zmieściły się tu spore zakupy. W bagażniku są haczyki na torby z tymi zakupami, coś co wcale nie jest oczywiste w większych i droższych modelach. Na dwóch z nich można rozpiąć elastyczną siatkę. Doskonałe, niedrogie rozwiązanie, dzięki któremu drobiazgi, o właśnie takie, nie będą tłukły się w bagażniku, kiedy jedziesz po garbach. Kanapa składa się w proporcji 60:40, nie ma podłokietnika, ale drzwi otwierają się szeroko. Jeśli więc będzie tu podróżować dziecko, łatwo będzie je wsadzić czy wyjąć z fotelika. Dorośli docenią, że jest tu więcej miejsca niż w niektórych większych samochodach. Do niedawna auta miejskie były zgrzebne, na zewnątrz i wewnątrz. 3 odcienie szarości albo beżu do wyboru, wewnątrz szary plastik, w opcji radio i klimatyzacja, koniec. Cieszy mnie, że producenci samochodów doszli do wniosku, że mały samochód nie oznacza braku fantazji kupującego. Jak widać, i10 może być dwukolorowy. Jeśli nie podoba Ci się czarny dach, możesz też wybrać czerwony albo zostać przy dachu w kolorze nadwozia. Do wyboru jest 10 kolorów nadwozia, kilka weselszych i kilka bardziej zachowawczych, jak szary czy mosiężny. Wewnątrz twardy plastik, to się nie zmieniło, ale chyba nikt nie oczekuje skóry górskiej kozicy karmionej różami. Mimo że twardy, ten plastik ładnie wygląda. Można też wybierać z kilku wariantów. Na przykład tutaj mamy taką fakturę, która nie musi tu być. Ale co ja się będę rozwijała o wyglądzie, są ważniejsze rzeczy. Poza wspomnianą wcześniej kamerą cofania, która w tym segmencie wcale nie jest czymś oczywistym, mamy ładnie zmieszczony na desce rozdzielczej system inforozrywki. Najważniejsza informacja, działa Android Auto, więc najważniejsze funkcje masz na 8-calowym ekranie. Testowy Hyundai i10 ma też podgrzewaną kierownicę i podgrzewane fotele. Tu mała dygresja. Jednym z pierwszych samochodów, których testy pojawiły się na moim kanale, był Renault Scenic. Tam krytykowałam brak podgrzewanej kierownicy, co wielu komentujących uznało za dowód na to, że przewróciło mi się w głowie. Albo w jakiejś innej części ciała. Oj, przewraca wam się w głowach, przewraca. Myślę, że to dlatego, że nigdy nie mieli z takim rozwiązaniem do czynienia, szczególnie w chłodny poranek. Nie mówię o temperaturach typu minus 10 stopni Celsjusza, bo tego już dawno nie było, ale wystarczy temperatura koło zera i lekki szron na szybie, taki, który trzeba było zeskrobać przed odjazdem. Kolejnym elementem wyposażenia, który wcale nie jest oczywisty, jest wspomaganie utrzymania toru jazdy. Zdarza się, że tego rodzaju system tylko irytuje, wydaje jakieś niepokojące odgłosy, szarpie kierownicę i jedyne o czym myślisz to jak to badziewie wyłączyć. Tutaj przeciwnie, jestem zachwycona tym, jak delikatnie samochód koryguje tor jazdy. Nie zobaczycie tego teraz, ale i10 ma też automatyczne światła drogowe i automatyczne przyciemnianie podświetlenia zegarów. Wow! Automatyczne światła najlepiej sprawdzają się w trasie, ale i10 to nie jest auto na długie wycieczki.
Owszem, są wygodne uchwyty na napoje, jest ładowarka bezprzewodowa do telefonu, ale fotele pozostawiają wiele do życzenia w sferze komfortu. Brak regulacji podparcia lędźwiowego daje się we znaki po kilkudziesięciu kilometrach, nieważne czy jesteś kierowcą czy pasażerem. Jest podłokietnik, gdzieś tu, bez regulacji wysokości. Jak ja mam z tego korzystać? Żeby był dłuższy, to ja bym go podparła butelką, ale tak? Bez sensu. Wracając do umownej definicji samochodu miejskiego, co ze spalaniem? Producent obiecuje między 5 a 5,5 litra na 100 km i jest to wynik osiągalny. W każdym razie ta górna granica. Opowiadając o i10 w mojej relacji z Frankfurtu, żartowałam sobie, że w bagażniku doskonale zmieści się koszyk z grzybami. Nie zbieram grzybów, ale i10 bardzo mi się podoba. A Tobie? Co sądzisz o samochodach do miasta i czy w ogóle jeździsz samochodem do miasta? Czy wybierasz raczej zbiorką? Daj mi znać w komentarzu. Subskrybuj, oceniaj i dziel się moimi wideo. Nowe materiały w każdy czwartek o tej samej porze. Dzięki i do zobaczenia. A teraz idę na moją gorącą herbatę. Na wiadro gorącej herbaty. Pa!